Można powiedzieć, że na rynku nieruchomości wreszcie słowo ciałem się stało, czyli wreszcie ogłoszono ustawę, która diametralnie od września tego roku może wpłynąć na wartość nieruchomości, może również zmienić rynek nieruchomości i to nie tylko wtedy, jeżeli kupujesz lub masz jakiś teren, działkę, ale także wtedy, jeżeli chcesz kupić mieszkanie. Dlaczego? Bo ta ustawa, która z nazwy pozornie nie dotyczy nieruchomości, czyli ustawa o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym, która wejdzie w życie 30 dni po jej ogłoszeniu, czyli już we wrześniu w części wejdzie, a w pełni wejdzie od 1 stycznia 2026, mocno rewolucjonizuje nasz rynek właśnie nieruchomości gruntowych, a przecież mieszkań bez gruntów nikt nie zbuduje. Tego się nie da. Domy muszą gdzieś stać. Jest też do tej ustawy kilka różnych wątpliwości i o tym właśnie opowiem w tym filmie. Jak przygotować się, czy też jak skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy, albo na co zwrócić uwagę, kiedy ta ustawa wchodzi, a może jakie nieruchomości porzucić, jeżeli mogą stracić na wartości. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to zapraszam, subskrybuj nasz kanał i również będę wdzięczny za pisanie w komentarzach sugestii audycji, sugestii tematów audycji, którymi warto się zająć. Przechodząc do tematu, czyli do tego, dlaczego powiedziałem, że jest to duża zmiana, że niesie istotne konsekwencje dla jednych na plus, dla drugich na minus, dlaczego dotyczy również rynku mieszkań i jakie są wątpliwości, o tym w tej audycji i zaczynamy od pierwszego tematu i tutaj trzeba troszeczkę wcześniej zrobić wprowadzenie, bo nie wszyscy muszą sobie zdawać sprawę z tego, jak wygląda polski rynek nieruchomości gruntowych, dostęp do ziemi, a przede wszystkim ustawa o planowaniu przestrzennym. Otóż dzisiaj, żeby się móc gdzieś na jakiejś działce zbudować, to musi taka budowa, taka możliwość być dopuszczona przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo tam, gdzie nie ma tego planu zagospodarowania przestrzennego, przez tak zwaną decyzję o warunkach zabudowy. Nowa ustawa doprowadza do potężnego ograniczenia możliwości wydawania warunków zabudowy. A dlaczego? Dlatego, że wprowadza takie pojęcie jak plan ogólny. Tego do tej pory nie było i jednocześnie ten plan ogólny jest inny niż to, co było kiedyś i co właśnie ustawa likwiduje, czyli to, do czego wielu się przyzwyczaiło, tak zwane studium uwarunkowań. Plan ogólny gminy ma być sporządzony najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku i później, jeżeli tego planu nie będzie, warunków zabudowy po prostu nie dostaniesz, a warunki zabudowy będzie można dostawać, jeżeli nie będzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właśnie zgodnie z tym planem ogólnym. Ale, i tu już jest pierwszy haczyk, plan ogólny zagospodarowania przestrzennego ma po pierwsze stworzyć możliwości gdzieś budowania, ale nie przesadnie. Nie przesadnie to jest słowo klucz. Co to znaczy? Otóż w Polsce do tej pory wiele gmin uchwaliło miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a inne, mimo że powinny to zrobić już od prawie 30 lat, tego nie zrobiły. Ja uważam, że wszelkie tłumaczenia, że nie mamy pieniędzy przez prawie 30 lat na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to wskazują jedynie na indolencję lub jakiś ukryty interes w danej gminie, po prostu władz gminy lub jej mieszkańców, bo nie wszyscy zawsze chcą planów miejscowych, trzeba to podkreślić. I teraz te gminy, które uchwalały plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, często robiły to, tak powiedziałbym, na wyrost, to znaczy nie bacząc na możliwość wprowadzenia uzbrojenia, infrastruktury w dany teren, po prostu ogromne obszary przeznaczane pod budownictwo były, co oznacza też, że następuje dekoncentracja budownictwa i po prostu
niektóre domy są czasami budowane bardzo daleko od siebie, a to też zwiększa koszty wprowadzania tej infrastruktury, no bo wyobraź sobie, że jeden dom stoi od drugiego 500 metrów dalej, a te 500 metrów drogi potem jest, czy też na przykład przyłącza wodociągowego jest puste, nie przynosi dochodu temu, kto wprowadził takie przyłącze. To jest marnotrawstwo terenów. Ponadto ustawodawca stwierdził, że w Polsce przez te właśnie warunki zabudowy często jest bardzo rozproszona zabudowa i na przykład dzieci mają daleko do szkoły. Tutaj ta szkoła podstawowa jest pewnym wyznacznikiem. Nie będę wchodził w szczegóły. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, no to zapraszam na nasze szkolenia na cement24.pl, gdzie jest dużo właśnie o obrocie gruntami. Takie istotne warunki ustawy są bardziej klarownie tłumaczone. Tutaj nie zrobię tego, bo to po prostu zajęłaby nam audycja kilka godzin. W każdym razie kluczowe jest to, że nowy plan ogólny ma nie dopuszczać do zbyt rozproszonej zabudowy, co oznacza, że na przykład nie cała gmina, tylko jakaś jej niewielka część będzie mogła być w takim planie ogólnym przeznaczona pod budownictwo. A to oznacza dla tych, którzy mają już jakieś działki i liczą, że tam się będą mogli zbudować na tych działkach, albo że po prostu ta działka jest majątkiem i że ją będą mogli później odsprzedać z zyskiem, bo ktoś tam się będzie mógł zbudować, to dla wielu z tych osób te działki po prostu stracą taką możliwość i na tych działkach się przez jakiś czas nie będzie można budować, bo cała idea tych planów ogólnych polega na tym, że chcemy się budować w sposób skoncentrowany. Dopiero jak się nam jakieś tereny kończą, a jest duże zapotrzebowanie na grunty, no to uruchamiamy kolejne tereny. Tak się dzieje, szczerze mówiąc, na całym świecie, więc po prostu można powiedzieć, że ta ustawa wprowadza pewną normalność. Z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, skoro te tereny takie poświęcone budownictwu mają być skoncentrowane i nie będzie ich dużo w związku z tym, no to tereny te właśnie przeznaczone pod budownictwo mogą zyskiwać na wartości. I tutaj jest taka moja wątpliwość osobista, zresztą nie tylko moja, co do tego, że ustawa jest nie do końca kompletna. Ja wiem, że się zaraz niektórzy oburzą, ale powiedzmy sobie szczerze tak, ta ustawa zmienia planowanie przestrzenne, natomiast w żaden sposób nie wprowadza mechanizmu skłaniającego właścicieli na tych wybranych takich terenach pod budownictwo do tego, żeby takie tereny puścili w ruch. Mało tego, cały system opłat, różnych adiacenckich, podatków związanych z posiadaniem ziemi i innych podatków po prostu mówi ludziom tak, nie sprzedawajcie ziemi, trzymajcie ją. Każdy ruch, który wykonujecie na ziemi, może być obciążony jakąś opłatą. W związku z tym promuje zachowanie takie, jeżeli masz teren, który nagle staje się terenem budowlanym, a można go podzielić na wiele działek, mówi ci, nie sprzedawaj całości, sprzedaj jakiś kawałek, resztę trzymaj, będzie drożej. I ja powiedziałem, że wiem, że się oburzycie na to, ale muszę Wam powiedzieć taką anegdotę. Ktoś kiedyś tutaj na tym kanale właśnie, gdzie poruszaliśmy ten temat wymuszania podatkowego, sprzedaży po prostu podatku katastralnego, krótko mówiąc, to powiedział tak, taki podatek jest skandaliczny. Dlaczego ja mam Państwu płacić, skoro ja na przykład, za co bierze to Państwo pieniądze, skoro ja budowałem i musiałem potem w tą 200-metrową drogę wewnętrzną, bo tak daleko miałem, wprowadzić tam wodociąg i płacić za urządzenie tej drogi i w ogóle to po co Państwu pieniądze jeszcze od podatku katastralnego? I tu powiem, jest chichot taki w rzeczywistości. Otóż tak naprawdę 90, może 80% tych takich długich dróg wewnętrznych, te wszystkie projekty i realizacje osiedli łanowych,
ta cała taka szpetota powodująca, że u nas te miejscowości podmiejskie, czy też takie dawniej wiejskie dzielnice miast nadal wyglądają w swojej zabudowie i w podziału gruntów jak wieś, wynika właśnie ze złego planowania przestrzennego i z braku normalnych, dobrych systemów opłat. Gminy potrafią zrobić taką operację scalenia i wtórny podział. Tu nie będę wchodził w szczegóły, o co to chodzi, ale potrafią ją zrobić i niektóre robią. To wymaga wiele kłopotu, no bo to są spotkania z mieszkańcami, konieczne uzyskiwanie zgód, awantury i często to się udaje na przykład na takich terenach, gdzie działki rolne z powodu wieloletnich podziałów już sięgnęły szerokości tylko 7 metrów, za to długości 2 kilometrów. Nie nadają się jednym słowem do niczego. Za to na takich terenach trochę szerszych, gdzie działki są trochę szersze, spotykają się władze gminy z ogromnym oporem mieszkańców, nawet jeżeli chcą im zrobić naprawdę dobrze. To wynika z takiej cechy: nie pozwolę, bo mogę nie pozwolić, po prostu. Temat podatku katastralnego jest jednak w Polsce tematem politycznym. Wszyscy politycy się go boją. Nie ma odważnych, którzy by wprowadzili. Straszą tym podatkiem, że on musi wszystkich zrujnować, co niekoniecznie jest prawdą. Takie podatki istnieją w Unii Europejskiej i Polska jest chyba jedynym krajem, który tego podatku nie ma, ale powiem z zaciekawieniem, przeczytam wszelkie komentarze na dole mówiące, że ja robię zamach teraz na wolność ludzi, mówiąc o podatku katastralnym. Tylko od razu powiem, niech ci ludzie, którzy piszą te komentarze, niech najpierw policzą, jakie podatki i opłaty dzisiaj zmuszeni są płacić, wykonując jakąś próbę obrotu ziemią, bo mogą się zdziwić i może się okazać, że jest to absolutnie nieopłacalne. Kolejną wątpliwość co do tych planów tej nowej ustawy wyrażają, widziałem w mediach, niektórzy urbaniści, którzy się zastanawiają, czy oni zdążą te plany przygotować. No, powiedzmy tak, nie wiem, czy zdążą, nie wiem, czy ten termin nie jest za krótki, to mówię poważnie, nie wiem, ale też nie mogę słuchać przykładów tego, że przecież z planami miejscowymi to się nie udało. No jeżeli się nie udało, tak jak powiedziałem, od prawie 30 lat, to coś jest na rzeczy, czyli ktoś jest po prostu z jakiegoś powodu nieudolny lub intencjonalnie nie chce takich planów uchwalić, a nie dlatego, że czegoś nie można zrobić przez lat 30, bo to jest dla mnie po prostu niemożliwe. Czyli wracając do tematu głównego, jak ta ustawa może wpłynąć na rynek nieruchomości i na co należy uważać, kupując działki. No, powiedziałem, że pośrednio może przyczynić się, jeżeli nie będzie wsparta innymi ustawami, do podwyższenia cen gruntów budowlanych, a tym samym cen mieszkań. Ale to oczywiście nie jest pewne i też zależy w jakiej gminie, bo rynki też musimy przypomnieć są bardzo często lokalne. Druga sprawa to jest taka, że ci wszyscy, którzy chcą dzisiaj kupić działki i te takie szczególnie popularne działki rolne, które zostaną na pewno przekształcone na budowlane, możesz wystąpić o WZ-kę i tam dostaniesz te warunki zabudowy i kupuj śmiało, bo zyskasz na wartości, powinni bardziej uważać niż do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że te plany ogólne będą wchodziły w jakiś czas w gminach, tak? Czyli to nie jest powiedziane, że plan ogólny nie może być uchwalony przed 31 grudnia 2015 roku. I jeżeli ta działka, którą masz teraz, okaże się działką, która w planie ogólnym nie łapie się pod budownictwo, to po prostu nie dostaniesz tam warunków zabudowy. Ponadto ta ustawa ogranicza również obszar analizy. Obszar analizy to jest takie coś, że jeżeli ktoś występuje o warunki zabudowy, no to się tą jego planowaną zabudowę porównuje z tym, co jest w sąsiedztwie. No i do tej pory był wyznaczony ten minimalny obszar analizy,
ale nie było wyznaczonego, określonego maksymalnego obszaru analizy. Tylko dla takich domów do 70 m2 powierzchni zabudowych takie ograniczenie było do 200 metrów, a teraz ma dotyczyć wszystkich działek, wszystkich budów. A te obszary analizy kiedyś po prostu rozciągano nad miarę. Korzyścią jednak z tych planów ogólnych jest też to, że warunki zabudowy nie będą musiały już tak bardzo ściśle przylegać do tej zabudowy okolicznej. Oznacza to, że ta ustawa przynosi trochę niepewności i jedni na niej zyskają, inni stracą. Wniosek z tego jest, żeby podchodzić do zakupów działek budowlanych ostrożnie. Być może, jeżeli nie jesteśmy pewni, że chcemy jakiś teren trzymać, to może warto się go pozbyć. Masz jeszcze ledwie kilka dni na rozpoczęcie postępowania o wydanie decyzji zabudowy, więc jeżeli zdążysz, to będą Ciebie dotyczyły stare przepisy, które w niektórych przypadkach mogą dawać więcej możliwości niż te nowe. Dlatego sądzę, że jeszcze jest czas do 20 któregoś września, żeby zapoznać się z tą ustawą o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym i nawet jeszcze na ostatnią chwilę, jeżeli tak wychodzi z Twojej analizy, rozpocząć postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli interesują Was nieruchomości, subskrybujcie ten kanał, sugerujcie nam tematy audycji, którymi warto się zająć. Jeżeli jesteście zainteresowani obrotem gruntami, no to zapraszam na szkolenia na cement24.pl. Tam i pośrednicy, i inwestorzy znajdą sporo ciekawej dla siebie wiedzy i właśnie uzupełnianej o tą zmieniającą się ustawę, o tę zmianę prawa, która naprawdę jest istotna. No i cóż, trzymajcie się i dobrze zarabiajcie na rynku nieruchomości. Cześć!